W 1893 roku Antoni Dvořák skomponował 9. symfonię e-moll z Nowego Świata. To było jego widzenie, muzyczne widzenie Ameryki końca XIX wieku. Henryk Wieniawski nie znał tej symfonii, bowiem zmarł w 1880 roku, ale podobnie jak Dvořák wyruszył za ocean, do Nowego Świata, do Ameryki. I jakież to było doświadczenie dla Henryka Wieniawskiego? Henryk Wieniawski porzuca swój stary świat. Porzuca służbę u cara. Na początku czerwca 1872 roku rezygnuje ze wszystkich stanowisk, jakie sprawował w Petersburgu. 4 czerwca daje pożegnalny koncert, 8 czerwca wyrusza do Paryża w poszukiwaniu nowego świata, nowego zajęcia. W Europie koncertuje także Antoni Rubinstein. I to jemu impresario Maurycy Grau składa propozycję kontraktu koncertów w Ameryce. Kontraktu bajecznego, ale niezwykle okrutnego dla wykonawców. Antoni Rubinstein zaprasza Henryka Wieniawskiego. Jako pianista ze skrzypkiem doproszą jeszcze 2 śpiewaczki, urozmaicenie. Ameryka ma swoje realia. Kontrakt. 8 miesięcy, 200 koncertów. Wysokość honorarium 200 000 franków dla Antoniego Rubinsteina. Henryk Wieniawski ma otrzymać połowę, 100 000 franków. To jest bajeczna kwota dla niego, bowiem równoznaczna z 10-letnim wynagrodzeniem, jakie otrzymywałby w tym czasie w Petersburgu. Materialna niezależność, bajka, amerykański kontrakt, ale niestety okaże się on pomyłką. Henryk Wieniawski jeszcze przed wyruszeniem do Nowego Świata odwiedził swoją rodzinę, która od kilku lat mieszkała w Londynie, ale to temat na odrębną opowieść. I oto 31 sierpnia 1872 roku statkiem z Liverpoolu muzyczna ekipa wyrusza do Ameryki. Rubinstein, Wieniawski i 2 śpiewaczki, Louisa Liebhardt i Louisa Ormeni. Płyną 12 dni. Wyczerpująca podróż statkiem. Statkiem po wodzie oczywiście. 12 września wita ich Nowy Jork. Hałaśliwy. Dobra, lecimy. Henryk Wieniawski przed wyruszeniem do Nowego Świata odwiedził jeszcze swoją rodzinę w Londynie, która mieszkała tam od kilku lat, ale to temat na odrębną opowieść. I tak oto 31 sierpnia 1872 roku cała muzyczna ekipa, czyli Rubinstein pianista, Wieniawski skrzypek i 2 śpiewaczki, Louisa Liebhardt i Louisa Ormeni, wyruszają statkiem na wielką przygodę. Do Nowego Jorku dotarli 12 dni później. Nowy Jork oczywiście przywitał ich fantastycznie. Stany Zjednoczone jednak w tym czasie przeżywały swój bardzo trudny okres. Skończyła się wojna północy z południem i w kontrakcie były tylko do odwiedzenia, koncertowania miejsca północy. Granicą był Nowy Orlean. 200 koncertów, 8 miesięcy. Nie sposób tu wymienić wszystkich miast, jakie wówczas odwiedzili, ale czy muzykom się podobało w tym nowym świecie? Rubinstein już w 2. dniu swojego pobytu pisze w liście do matki. Gorąco oczekuję chwili, kiedy cała ta historia się skończy i znów będę w Europie. Zaczęli od Nowego Jorku. Mordercze tournée. 215 razy wychodzili na scenę. Impresario, widząc jak ogromne jest zainteresowanie, bowiem publiczność wypełniała po brzegi sale koncertowe, szybko przedłużył kontrakt o 2 tygodnie i kolejne 10 koncertów. To było nieludzkie. Ale Antoni Rubinstein pisał dalej w liście do matki. Człowiek to podła istota. Za pieniądze zrobi wszystko.
Trochę mówił to niestety w kontekście Henryka Wieniawskiego, bowiem ten, chorowity, bardzo często w Petersburgu omijał swoje obowiązki, tłumacząc się chorobą. W Ameryce nie zachorował ani razu, bowiem za każdy opuszczony koncert groziła kara 1000 franków. I co Rubinstein pisze dalej w liście do matki? Niech Bóg broni od takiej niewoli. Nie ma tu miejsca dla sztuki. To robota czysto fabryczna. Artysta zatraca swą godność, pieniądze i nic więcej. Smutna to prawda, która i dziś niestety znajduje swoich kontynuatorów. Gigantyczne powodzenie, fantastyczne koncerty, publiczność wypełniała wszystkie sale po brzegi, ale w Ameryce wszystko się przelicza na dolary. Zapowiedzi w gazetach te pierwsze wymieniały tylko nazwisko Rubinsteina, bowiem to on był tym pierwszorzędnym artystą, który zakontraktował najwyższą kwotę. Przecież wiedziano o tym, ile artyści mają dostać za te występy. Henryka Wieniawskiego nie wymieniano, ale to się zmieniło już po pierwszym koncercie. Już od drugiego koncertu w Ameryce Rubinstein i Wieniawski stanowili równorzędny duet. Ale Rubinstein pisał do matki o godności. Pisał, że to wszystko nie ma nic wspólnego ze sztuką. W związku z tym nie zgodził się na dalsze przedłużanie kontraktu. Daje pożegnalny koncert 28 maja 1873 roku i wraca do Europy. W przeciwieństwie do Henryka Wieniawskiego, który zostaje jeszcze rok w Ameryce, do połowy roku 1874. Święci swoje triumfy. Szczególnie przyjęło go San Francisco. Nawet napisano specjalne studium krytyczne po angielsku, odnosząc się do jego cech osobowości, stylu, kompozycji, techniki, pozycji społecznej, a Wieniawski odwdzięcza się i pisze Souvenir de San Francisco. A zatem taką swoją małą symfonię jak Dworzak, opierając się na popularnych amerykańskich melodiach. To jego widzenie Ameryki. Henryk Wieniawski kończy swoje tournée, mordercze tournée. Bajeczne wydawałoby się, jeżeli chodzi o zarobki, ale Henryk Wieniawski po swoim ogromnym wysiłku, potężnym wysiłku, nie dostaje absolutnie nic, bowiem wpadł w sidła amerykańskich oszustów, spekulantów. 8 miesięcy zamieniło się w 2 lata morderczych koncertów i żadnego wynagrodzenia. Tak niestety czasem kończy się coś, co wydaje się na początku bajką, amerykańską bajką, no ale tej podróży i tych doświadczeń oczywiście nikt mu nie był w stanie zabrać.